jeżeli za produkcję filmu Blade Iron Cross bierze się osoba, która w swoim dorobku ma m.in. takie cudowne filmy jak Evil Bong 666 albo Bong High Five ze średnią oceną bodajże 1,7, no to wiadomo, że tutaj będzie bardzo grubo. Blade The Iron Cross jest to pierwszy film z cyklu Władca Lalek, gdzie jedna z marionetek otrzymała film solowy, jak najbardziej. Jak się łatwo domyśleć, skupiamy się na Blade'cie, jak to woli oczywiście, ale skoro są kultowe horrory, to zdradzam fabułę od A do Z. I akcja toczy się w 1945 roku, no i mamy morderstwa, jakieś tajemnicze morderstwa. Jeden detektyw policyjny mniej więcej coś kombinuje, coś mniej więcej ogarnia, że się dzieje i jest jedna pani, która ma zdolności telekinetyczne, telepsychiczne, jakieś tak, rzeczywiście, a w międzyczasie na ziole próbują stworzyć swoich własnych zombie, które mogą kontrolować i potem wyślą sygnał radiowy, który sprawi, że całe miasto, świat, wszechświat, Europa, tak, jak najbardziej, nawet Ociupinki wielkie, Kazachstan, Kielce, Tarnów i Mars zmienią się wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, wszystkie osoby, wszystkie żywe istoty w zombiaki. No i jak najbardziej nasi bohaterowie próbują temu przeciwdziałać. Udaje im się tylko i wyłącznie dlatego, że Blade tak sprzedaje kosę. W ostatniej chwili udaje mi się wszystko wygrać. Super elegancko. Tak, pięknie wygląda fabuła. Fabuła wygląda zdecydowanie rewelacyjnie. Więc dlatego, skoro mowa o fabule, to jak najbardziej o niej kilka słów. Oj, tutaj już naprawdę nie jest dobrze. O ile przy okazji poprzedniej części można było powiedzieć, jakiś koncept jest, do któregoś miejsca to rzeczywiście pasowało. Tym bardziej, że tutaj znowuż zaczynamy od nowa w pewien sposób, no bo dostajemy tego Blade'a, nie ma pozostałych marionetek. Tutaj jak mówiłem, pojawiały się zombiaki. Widzisz, że zresztą zwiastun jest zombiaki chyba tworzone z materiałów sklep, wszystko po 5 zł, jakiś tak jest. No to rzeczywiście chyba oni tak to rzeczywiście zrobili, tak to wyglądało, bo tutaj się naprawdę nic nie zgadza. Fabularnie chyba stwierdzono, no skoro poprzedni film to było coś innego, coś solowego, rzeczywistość alternatywna, może tym razem rzeczywiście w jakiś tam sposób pociągniemy to, co my już znamy. Oczywiście są nawiązania do poprzednich części, mamy kilka razy retrospekcje, jest mniej więcej pokazane, o co chodzi, co to jest, jak to się je, no ale rzeczywiście ja wiem, że fabuła nigdy we Władcy Lalek nie była najmocniejszą stroną, ale gdzieś tam jakiś pomysł, żeby w pewien sposób nas to wyjaśniało. A tutaj tak naprawdę co scena dowiadujemy się coś i można powiedzieć fajnie, zaskakują nas, no robią to rzeczywiście w ten sposób, że ja bym się tego nigdy nie spodziewał. No ale to po prostu są takie zakręty, że trzeba było pewnie dosyć konkretną ilość jakiegoś dziwnego proszku przyjąć, żeby móc takie głupoty wymyślać, bo tutaj to naprawdę nie wygląda to dobrze, nie wygląda to sensownie. Masakra, po prostu masakra. Aktorzy, tutaj mam napisane, że to są aktorzy z reklam pieluch dla dorosłych, bo rzeczywiście tak grają, tak wyglądają i o ile w poprzedniej części będę porównywał, bo jak najbardziej, no nie porównywać do poprzedniej, no to byłoby strata czasu. Pojawił się Udo Kier i kilku innych rzeczywiście w miarę sensownych aktorów, no to tutaj już jest bardzo źle, naprawdę bardzo źle, aż samo patrzenie na ten film boli. Ała. Zresztą nawet jak on jest nakręcony, to chyba domyślam się, że twoja ciocia, kaseta twojej cioci z wesela, czy tam DVD dużo lepiej wyglądało, dużo ciekawsza była praca kamery i nawet montaż był w miarę sensowny, więc jak najbardziej wydaje mi się, że ten film leży i kwiczy w warstwie fabularnej, w warstwie aktorskiej, no i chyba warstwa techniczna również nie najlepsza. Bo wyobraź sobie, że mamy maszynę do tortur. Tak, nasza jedna z głównych bohaterek jest przypięta do krzesła, do fotela i tam ją torturują różnego rodzaju promieniami i patrzysz na tą maszynę i mówisz, kurde, ale to jest statyw. Albo do kamery, albo do świateł, ale to jest współczesny statyw. I tak patrzysz i no zgadza się, rzeczywiście zgadza się, no chyba, że rzeczywiście, no bo też prawie 80 lat temu, że prawie 80 lat temu już mieli taką technologię, tak na ziole potrafiły to wszystko wykoncypować, że rzeczywiście to wygląda dobrze. No nie, naprawdę nie wygląda to dobrze. Blade w ogóle wygląda inaczej, stwierdzono, że chyba odejdziemy od tego, co znamy i to jest wielki błąd, ponieważ dobrze wiesz, że oglądając film, nieważne czy to są horrory, czy to są akcyjniaki, komedie, czy coś, jeżeli zmieniasz w pewnym momencie zasady gry,
no to nie jest to fajna sprawa. To rzeczywiście fani mówią, nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, nie chcę. Nie podoba mi się to. W poprzedniej części, gdyby było więcej kasy, mogło to by wyglądać dobrze. Tutaj wydaje mi się, że gdyby było więcej kasy, no to nawet to by nie pomogło. Bo jakiś koncept niby był. No mówię, Charles Band oczywiście odpowiedzialny jest za produkcję, zresztą jak wszystkich filmów serii Władca Lalek, ale również za produkcję jest odpowiedzialna pani Nakai Nelson. Kobieta ta akurat specjalizuje się w tanich horrorach, no bo jak już mówiłem, wcześniej było Evil Bong, tych filmów jest, tej serii jest mnóstwo, nawet do tego doszło, że jest Gingerbread Man vs. Evil Bong, Krew Tysiąca Dziewic, jak najbardziej, to są jej filmy, Badass Motherf, Unlucky Charms i tak dalej, rzeczywiście widać, że osoba stwierdzała, a dobra, zrobimy po najtańszej, po najlepszej, najłatwiejszej linii oporu i jakoś to będzie. Tutaj widzisz, w tle leci zwiastun i ten film jest dostępny na Roku, na Amazonie i tak dalej, więc niespecjalnie się musieli wysilać, że spokojnie, to nie jest żaden Netflix, żadne HBO Max i tak dalej, to po prostu wrzucimy gdziekolwiek. Ktoś to może, jak wypije jedno piwo, albo coś wciągnie, obejrzy, może mu się spodoba, albo nie. A kogo to rzeczywiście? Nikogo to nie rusza. No i takie było chyba podejście do tego konceptu. Fabularnie motyw jest zgrany, naprawdę, bo to, że już próbowano zrobić zombie, super ludzi i tak dalej, oprócz tego, że to znamy z historii, no to również w serii Władca Lalek to było grane wiele razy. Tak, nawet z takiej serii można byłoby coś ciekawego wyciągnąć, można było coś sensownego sprawić, zrobić, ale no nie tym razem. Władca Lalek to zawsze było krwawe, oczywiście, że tak. Było też trochę humoru, no i lalki i jeszcze raz lalki. A tutaj krwawo, no jest kilka scen, które jak tam uciachnął Achillesa, to się zastanawiałem, okej, rzeczywiście, no w tym momencie boli, jak sobie pomyślę na to, ale nic ponadto. Humoru nie ma w ogóle. Zanikł. Stwierdzono, że my akurat nie chcemy tutaj nikogo bawić. Ten film ma, jeżeli sprawdzałem jakie kategorie, to jest gatunki horror, sci-fi, fantasy. Gdzie tu się wpisuje fantasy? No chyba może dlatego, że ewentualnie, że te zombiaki mają chodzić po Marsie, czy tam po Plutonie, co nie? Nie wiem w tym momencie, jaki był koncept twórców. Ten film nie działa na wielu poziomach, naprawdę. Nie jest to oczywiście najgorsza część Władcy Lalek, bo takowych było dużo więcej, ale jest to jedna z tych części, którą śmiało mogę odradzić. Nie oglądaj, bo nie jest warto. Wiem, że nawet zapaleni horrormaniacy nie oglądali 14 części, bo to już jest, no chyba, że bierzemy pod uwagę tylko oficjalne, to 13 część, ale jeżeli liczysz Demonic Toys vs. Puppet Master of Puppets, to Puppet Master, a niech będzie cokolwiek, Metallica się nie obrazi. To jest to 14 część. Film nie jest popularny w Polsce. Sprawdzałem na Filmwebie, nie ma żadnych informacji, nawet nie ma zarysów fabuły, dopiero tworzę stronę, może mi się uda za czas jakiś ją ogarnąć, więc nie, no to jest kino, które nic nie wnosi do uniwersum, jak już mówiłem, inna linia czasowa, znowuż inny pomysł, inny koncept, nie po raz pierwszy w tej serii i niestety nie po raz ostatni i tylko i wyłącznie dla bardzo wielkich zboczeńców horrorowych ten film się nadaje, a jeżeli jesteś fanką obcego, również możesz ten film obejrzeć, ponieważ jest jedna scena, kiedy Blades zabija faceta wychodząc mu z brzucha. A dlaczego? Ponieważ Zuul go rozwalił, rozpruł go na pył, potem po prostu przez przypadek go wciągnął jak kurz i potem on się w brzuchu stworzył, odrestaurował się i z tego kurzu, z tych 2 gramów kurzu, które on tam wciągnął, powstał Blades i wyszedł mu z brzucha i jest tara. No nie, naprawdę nie po stokroć, nie. W tym filmie nie ma nic, co warto byłoby polecić, nic, co warto byłoby skomplementować. W tym filmie po prostu nie ma nic. Nieraz tak stwierdzam, ale już beznadziejne filmy widziałem, gorzej już być nie może. A potem zaskakujesz mnie. W kultowych horrorach głosując mówisz, Marcin, może spróbuj to, obejrzyj. Rzeczywiście warto obejrzeć ten film. Ja głupek oglądam i potem dostaję takie kwiatki jak Władca Lalek. No, mam nadzieję, że się więcej nie nabiorę, a pewnie się i tak nabiorę, ale jeżeli lubisz Władcę Lalek, inne horrory, wiadomo, kultowe lub mniej, sprawdź tę listę. Tak, tutaj takowej recenzji jest całe mnóstwo.